Pętla rzek Holyford i Pike to geologiczny unikat na światową skalę i jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie odwiedziliśmy podczas miesiąca spędzonego w Nowej Zelandii. A dlaczego jest to unikat? Spływ zaczyna się płynąc z prądem w dół rzeki aż do brzegu morza, a po przejściu plażą i lasem deszczowym dochodzi się do drugiej rzeki, którą spływa się również z prądem aż do rzeki pierwszej, domykając tę unikatową pętlę. Cały spływ trwa 5 do 6 dni i my daliśmy sobie minimalne 5 dni, co było pierwszym z wielu błędów, które doprowadziły do tego, że nie zrobiliśmy całej pętli. Podzielimy się nauczkami, które pomogą każdemu planującemu tę wycieczkę i przy okazji pokażemy Wam piękno tej trasy. W przyszłości będziemy pokazywać więcej podobnych miejsc, także zainteresowanych zachęcamy do subskrypcji. A teraz w drogę! Miejsce startu, czyli rzeka Holyford, znajduje się w odległym od cywilizacji rejonie południowej wyspy zwanym Fiordland. Z najpopularniejszego miasta wyspy, Queenstown, jedzie się tu 5 godzin, a do najbliższej cywilizacji miasteczka Te Anau jest 2 godziny. Żeby pierwszego dnia wyruszyć jak najwcześniej, nocujemy na pięknie ulokowanym kempingu nad jeziorem Gun, skąd jest tylko godzina do miejsca startu. Po zaparkowaniu auta i przeniesieniu całego Majdanu, co trwało całkiem sporo, bo od auta do rzeki jest jakieś 200 metrów po kamieniach i piachu, pompujemy pakrafty oraz pakujemy sprzęt i prowiant na kolejne 5 dni. I tutaj popełniamy kilka kolejnych błędów. Błąd drugi. Zamiast jednego dwuosobowego pakrafta mamy 2 jedynki, bo za późno zdecydowaliśmy się na wynajem i dobrze nam znanych dwójek już nie było. A ja jeszcze nigdy nie płynęłam sama ani pakraftem, ani kajakiem. Błąd trzeci. Zamiast filtra do wody pakujemy butelki wody, kilka puszek piwa i sporo prowiantu, który po zjedzeniu wyprodukuje obszerne śmieci. Wszystkie te śmieci będziemy musieli targać ze sobą do końca wycieczki, bo po drodze nigdzie nie ma tutaj koszy. I błąd czwarty. Cała akcja wraz z przytroczeniem bagaży do pakraftów i przetestowaniu ich na wodzie spowodowała, że wyruszyliśmy dopiero o 12, a dzisiaj według planu musimy przepłynąć ponad 25 km i dopłynąć co najmniej na początek jeziora Mackerrow. A teraz już ruszamy i już na pierwszych bystrzach prowadzimy mój pakraft brzegiem, bo nie chcemy ryzykować, że nadzieje się na powalone w rzece drzewa. Póki co, wszystkie te przeszkody nie mają większego znaczenia, bo rzeka i okolice są przepiękne. Płyniemy przez turkusową wodę z niespotykaną nigdzie indziej na świecie roślinnością. Jesteśmy otoczeni szczytami gór z lodowcami i czapami śniegu. Dodatkowo jesteśmy tu całkowicie sami. Większość rzeki jest spokojna, ale co jakiś czas pojawiają się większe czy mniejsze bystrza, a wiele z nich jest usiane martwymi drzewami. W wielu takich miejscach decydujemy się omijać te przeszkody brzegiem, bo zawieszenie się pakraftem na takim drzewie w silnym nurcie może doprowadzić do bardzo poważnych problemów, z utopieniem się włącznie. Brzegi przy przenoskach są łatwo dostępne, ale bardzo kamieniste, dlatego konieczne są buty do wody z twardą podeszwą. A teraz zobaczcie kilka minut widoczków.
kilku godzinach docieramy do pierwszej i jedynej przenoski na rzece Holyford. Przenoska ta omija bystrza klasy 3, których przepłynięcie jest zdecydowanie ponad nasze możliwości. Pierwsza część przenoski to krótkie przepłynięcie pięknymi mokradłami przypominającymi bagna Luizjany, ale potem zaczynają się schody. Do przejścia jest kilkaset metrów po bagnistym i wyboistym terenie, a nasze packrafty z całym ładunkiem są zbyt ciężkie, żebyśmy mogli je przenieść samodzielnie czy bez wyładowania. Przez to musimy odpiąć i przenieść wszystkie bagaże osobno, a potem jeszcze po każdym packrafcie. Zajmuje to łącznie 3 kursy i poza straconym czasem przekłada się na dodatkowo stracone siły. Nie poddajemy się i płyniemy dalej wśród pięknych szczytów, co jakiś czas omijając albo wodą, albo brzegiem zwalone drzewa. Tutaj rzeka Pike, czyli ta, którą planowaliśmy wracać, wpada do naszej rzeki Holyford. Żeby nie było zbyt prosto, to Kuba nie docenia nurtu rzeki Pike, błąd 5, i zalicza drugą w swoim życiu wywrotkę na rzece. Przy okazji rzeka zabiera jego czapkę i okulary i o ile czapka to nie problem, to bez okularów jego zdolność wykrywania bystrzy i zwalonych drzew znacznie się pogarsza, co powoduje kolejne problemiki. Po szybkim przebraniu się ruszamy dalej, bo do jeziora jest ciągle dosyć daleko. Płyniemy ile fabryka dała, ale po całym dniu szału nie ma, a do tego rzeka ma tutaj sporo dużych bystrzy i powalonych drzew, które decydujemy się obchodzić. Gdy tylko zaczęło się ściemniać, to szybko robi się zimno, więc decydujemy się na postój około 1,5 godziny od jeziora. Mamy lekkie problemy z rozbiciem obozowiska, bo teren jest nierówny i kamienisty, a do tego wściekle atakują nas muszki piaskowe, przy których komary to pikuś. Opędzenie się od muszek piaskowych jest działaniem bezsensownym, bo mają to gdzieś i jest ich zbyt dużo. Każde wejście do namiotu kończy się wpuszczeniem kilkudziesięciu takich muszek do środka. Po długim dniu słońce zachodzi tu o 9:30, jesteśmy mocno wykończeni, więc jemy szybką kolację, mordujemy tyle muszek, ile jesteśmy w stanie dorwać i idziemy spać. Żeby nie płynąć rzeką w półmroku, postanowiliśmy pospać dłużej i po spakowaniu startujemy około 10:00. Poranne zachmurzenie szybko przechodzi i w pełnym słońcu piękno tego, co nas otacza, podnosi nasze morale. Jest tu całkiem sporo bystrzy, z których większość przepływamy, ale 2 z ostatnich decydujemy się obejść. Do jeziora McCarroll dopływamy po około 2 godzinach i na całe szczęście jest ono całkowicie bezwieczne i płaskie. Gdzieś tu powinien być nasz pierwotny nocleg, ale nie jesteśmy w stanie go zlokalizować. Tym bardziej nie bylibyśmy tego w stanie zrobić wczoraj wieczorem. Pierwszy cel, jaki obieramy, to schronisko Devon. Dopłynięcie do niego trwa dłużej niż byśmy się spodziewali, a po przybyciu na plażę oczywiście od razu atakują nas muszki piaskowe. Robimy więc tylko krótki popas i ruszamy dalej. Finalny cel na dziś to schronisko na plaży w zatoce Martins Bay. Niestety zaraz po wyruszeniu w oddali na jeziorze dostrzegamy falę z białymi bałwanami i wiemy, że czeka nas ciężka misja. Packrafty z plecakami na dziobie działają jak żagiel, a wiatr wiejący od morza plus przypływ sprawiają, że ledwo da się płynąć do przodu. W pewnym momencie niemal zawróciliśmy, a przepłynięcie kilkuset metrów trwało 3 do 4 razy dłużej niż zazwyczaj i było wykańczające fizycznie i psychicznie. Woda w tym jeziorze ma tylko kilka stopni i wywrotka byłaby naprawdę niebezpieczna, a przy takim wietrze packraft mógłby odlecieć w siną dal. Mimo to nie poddajemy się i dopływamy do plaży na krótki odpoczynek, a gdzie możemy, prowadzimy packrafty brzegiem. Kierujemy się do bliższego schroniska Hokuri, gdzie chcemy zorientować się, jak wygląda szlak pieszy na plażę, bo płynięcie w tych warunkach nie ma większego sensu. Do schroniska udaje nam się dopłynąć około 16 i po krótkim podejściu i porozmawianiu ze spotkanymi podróżnikami stwierdzamy, że popłyniemy jeszcze trochę dalej do miejsca, gdzie spakujemy packrafty i do schroniska pójdziemy pieszo. Plan był dobry, ale spakowanie całego dobytku zajęło nam godzinę, a gdy już to zrobiliśmy, byliśmy tak obładowani i zmęczeni, że co kilkaset metrów musieliśmy robić przerwy.
Przeszliśmy może 2-3 km i rozbiliśmy namiot w pięknym miejscu na plaży, żeby odpocząć i przemyśleć sytuację przed kolejnym dniem. Ten krótki spacer z packraftami uświadomił nam jedną rzecz. Żeby zdążyć przed wylotem odesłać wypożyczone packrafty, musimy jutro dopłynąć do nadmorskiego schroniska, a potem przejść całym tym Majdanem 26 km do drugiej rzeki, tak aby mieć na jej spłynięcie 2 dni. Po wczorajszej próbie wędrówki nasza wiara w siebie jest na poziomie -1, więc decydujemy się dopłynąć do jedynej agroturystyki na całej trasie i zapytać, czy są jakieś opcje na transport do miejsca startu. Mamy niezłego farta, bo okazuje się, że za 2 dni odpływa stąd motorówka w górę Holyford i akurat są na niej 2 miejsca. Mimo dosyć sporych kosztów korzystamy z tej opcji, bo nie chcemy ryzykować, że nie zdążymy odesłać packraftów przed wylotem z Queenstown. W agroturystyce zostawiamy packrafty i idziemy do wspomnianego nadmorskiego schroniska, gdzie przez kolejne 2 dni odpoczywamy, spotykamy podróżników z poprzedniego schroniska, którzy częstują nas wyciągniętym prosto z oceanu homarem oraz uczą nas łowić, plus odwiedzamy lokalne siedlisko fok. A jeśli chcecie zobaczyć, jak było w schronisku oraz naszą podróż łódką i piechotą na początek trasy, zobaczcie nasz osobny film z tymi przygodami. Podsumowując, z pętli Holyford i Pike nie zrobiliśmy wędrówki plażą i spłynięcia drugą rzeką, ale była to wystarczająca demonstracja, czego się tu spodziewać. Trudów i piękna. Płynie się znacznie wolniej niż kajakami po europejskich rzekach, w których nie ma aż tylu martwych drzew, i żeby zrobić tę trasę bez spinki, radzimy zarezerwować 6 do 7 dni oraz spakować się naprawdę minimalistycznie. Zamiast piwa i butelek wody, weźcie filtr do wody, bo po drodze jest wiele źródeł. Bierzcie też jedzenie, które nie produkuje żadnych śmieci lub jedynie minimalne resztki, jak na przykład liofilizaty. Mimo że nie udało się zrobić całej pętli, to na pewno kiedyś tu wrócimy, żeby zrobić całość, bo było to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy w całym swoim życiu. A teraz dzięki za uwagę i do zobaczenia.